Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak przygotowałem sobie miejsce do pracy. Mam pracę siedzącą przy biurku, przed komputerem, dlatego postanowiłem dobrze sobie takie miejsce pracy przygotować, tak żeby nie mieć problemu przy dłuższym po prostu siedzeniu na krześle. Miejsce pracy będzie składało się z biurka podnoszonego, specjalnego fotela, który wymusza taką pozycję prostego kręgosłupa i szafki biurowej. Długo zastanawiałem się, jakie biurko wybrać. Można by powiedzieć, że każde biurko podnoszone podnosi blat i opuszcza. I tutaj są zamontowane dwa jak gdyby silniki, które podnoszą lewą i prawą nogę. I skusiło mnie coś takiego jak 10-letnia gwarancja. Wymiary blatu tego biurka to jest 160 cm szerokie i głębokie 80 cm. Taki blat można obciążyć 70 kg obciążenia. W moim przypadku będzie to znacznie mniej, będzie to laptop, monitor i dwa głośniki studyjne. Z drobniejszych rzeczy no to klawiatura, myszka i Space Mouse. I oczywiście kubek herbaty czy kawy. Szafka pod biurko będzie posiadała dwie szuflady i na górnej części będzie wgłębienie, gdzie będzie można sobie powkładać różnego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o krzesło, no to będę chciał wypróbować to krzesło z siedziskiem typu siodło, które właśnie gwarantuje dobry kontakt nogami z ziemią i prosty kręgosłup podczas pracy. Dobrze jest takie biurko skręcać w miejscu, gdzie ono będzie stało, wtedy nie musimy przenosić tego biurka, ponieważ jest ono ciężkie. Co za tym idzie, też stabilne. Nie będę tutaj po kolei pokazywał, jak składam biurko, szafkę do biurka i krzesło, ponieważ w instrukcji jest to wszystko dokładnie opisane. Trzeba tylko stosować się do instrukcji i składanie takie będzie przyjemnością. Rama biurka składa się z 3 elementów, trzeba je skręcić ze sobą. Jeżeli mamy węższy blat, no to trzeba te elementy skręcić tak, żeby długość była krótsza. Ja mam ten wariant 160 cm blatu, więc skręciłem go na szerszą odległość, zamocowałem nogi, na blacie zamocowałem siatkę, w której mają się zmieścić przewody, tak żeby nie wisiały pod biurkiem. Dokupiłem specjalną listwę, którą można przykręcić z 6 gniazdami 230V i 3 portami USB. Zobaczę, jak ona się sprawdzi u mnie. Po podłączeniu wszystkich przewodów i sprawdzeniu, czy działa, przeniosłem ramę w miejsce, gdzie będzie ona stała i zamocowałem blat. Następnie skręciłem szafkę pod biurko. Jeśli będziemy postępować zgodnie z instrukcją, no to też nie ma tam żadnych problemów, żeby ją skręcić poprawnie. Szafka wykonana jest z metalu. Po złożeniu wszystkich elementów ustawiłem sobie na biurku wszystkie elementy, z których będę korzystał i można powiedzieć, że miejsce już jest gotowe do pracy. Dlaczego w ogóle wymyśliłem biurko podnoszone? Chodzi o to, że jestem konstruktorem mechanikiem, więc cały czas siedzę przy komputerze. Podczas składania filmów też cały czas siedzę przy komputerze. Żeby zmienić pozycję pracy podczas, nie wiem, 8 godzin, no to podniosę sobie biurko do góry, popracuję troszkę stojąc. Jak już nogi zaczną mnie boleć, no to znów opuszczę sobie biurko, popracuję siedząc. Takie biurko też bardzo przydaje się podczas omawiania jakichś spraw związanych z projektami. Gdy dwie osoby muszą się skonsultować, no to na stojąco jest znacznie wygodniej to zrobić, jest więcej miejsca i nie trzeba jak gdyby załatwiać dodatkowego krzesła. To biurko podnosimy za pomocą takiej specjalnej manetki tutaj z boku. Tą manetkę możemy w 2 miejscach sobie przykręcić, w zależności od tego, którą ręką chcemy podnosić i opuszczać biurko. Jeżeli chodzi o tego typu biurka, no to pracując za granicą, na zachodzie, no to praktycznie takie biurko było standardem w lepszych firmach konstrukcyjnych. Jeżeli chodzi o tego typu krzesło siodło, no to 8 godzin jeszcze na nim nie siedziałem, ponieważ zmieniam tą pozycję. Napiszcie, czy macie tego typu krzesła i czy sprawdziły się u Was podczas użytkowania, podczas pracy. Jeżeli chodzi o przewody elektryczne, to udało mi się je tak tutaj zamontować, że tylko jeden kabel do listwy jest podłączony do gniazdka, a resztę kabli jest wsadzone tutaj w tą siatkę. Bardzo dobrze to wygląda, żadne kable nie wiszą. Miałem tutaj taki problem z tą listwą, ponieważ ona była z tyłu biurka i żeby można było całe tutaj to biurko odłączyć od prądu, no to musiałem wsadzać rękę dość głęboko pod blat. Dlatego postanowiłem użyć takiego gniazdka na pilot. Działa to w ten sposób, że cała listwa jest podłączona właśnie do tego gniazdka, a wyłącznik
mam tutaj w miejscu łatwo dostępnym, czyli kończąc pracę przyciskam guzik, który wyłącza wszystko. Monitory studyjne no to cały czas są jak gdyby pod napięciem, dlatego dobrze jest na noc, gdy nie korzystamy z nich, wyłączyć je z zasilania. Jeżeli chodzi o pozycję pracy, w jakiej pracuję, no to staram się jak najdłużej stać. Jeżeli odczuwam już zmęczenie w nogach, no to obniżam wysokość blatu i siadam na krześle. Zmieniam pozycję kilka razy dziennie podczas 8 godzin pracy. Jeżeli chodzi o cenę tego zestawu, czyli biurko, szafka pod biurko i krzesło, no to w roku 2021 to jest około 3000 zł. Napiszcie w komentarzu, czy to dużo, czy mało za takie stanowisko pracy. Jeżeli chodzi o mnie, no to zauważyłem poprawę, jeżeli chodzi o bóle w kręgosłupie, dlatego uważam, że cena jest dobra. Ja do zarządzania tym biurkiem z telefonu używam aplikacji Desk Control. Warto jest sparować telefon z tym biurkiem, ponieważ wtedy mamy możliwość ustawienia 3 różnych wysokości, które są jak gdyby pod naszą budowę ciała. Ja ustawiłem sobie dolną wysokość, jak siedzę na krześle, górną, jak stoję. No i jest jeszcze możliwość zapamiętania 3. pozycji. Jeżeli będziemy blat przesuwać w górę lub w dół, no to pomimo tego, że trzymamy przycisk tak, żeby biurko jechało do góry, no to ono zatrzyma się na tej wysokości, którą sobie ustawiliśmy. Jeżeli chcemy jeszcze wyżej podnieść albo jeszcze niżej obniżyć, no to musimy jeszcze raz przycisnąć przycisk góra lub dół. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!